Witajcie na następnej wyprawie. Dziś wybierzemy się do stolicy Wietnamu, miasta Hanoi, aby sprawdzić pewien mit. Czy rzeczywiście wzdłuż Czerwonej Rzeki, a dokładnie pod mostem Long Bien, istnieją niebezpieczne slumsy? Po wycieńczającej wojnie w Wietnamie ludność zaczęła napływać do miast, szukając pracy i schronienia. Infrastruktura jednak nie była jeszcze na to gotowa, ale w myśl komunistycznych założeń każdy powinien mieć swój dom. I tak zaczął się spory proceder budowy mieszkań czy domów bez stosownych pozwoleń i planu zagospodarowania. Oczywiście minęło od tego czasu wiele lat i wszystko się zmienia na lepsze, natomiast wzdłuż Czerwonej Rzeki, gdzie dziś się udamy, dalej można spotkać osady wybudowane praktycznie ze wszystkiego. Zanim jednak ruszymy w stronę slumsów, to poczekajmy na pewien pociąg. Znajdujemy się w Wietnamie, a konkretnie na słynnym Train Street. Za jakieś 12 minut tędy powinien przejechać pociąg, tak dosłownie przez ten market przejedzie pociąg, ale my dzisiaj nie o tym. My dzisiaj pokażemy wam tą bardziej smutną stronę Hanoi, czyli slumsy. No właśnie, skoro odcinek o slumsach, to czemu siedzimy w restauracji przy turystycznym miejscu? Mianowicie, kilkanaście lat temu w tym miejscu był taki mały, lokalny market. No i te niesłynne slumsy, ale z racji tego, że ludzie zaczęli tutaj przyjeżdżać, nakręcać właśnie to na Instagramy, na vlogi i tak dalej, to miejsce stało się niejako wiralem. A ludzie dookoła zakumali, że mogą też dzięki temu zarobić pieniądze, także tak jak zobaczycie za chwilę, jest tutaj mnóstwo knajpek, ludzi, którzy zarabiają pieniądze na turystach, dzięki czemu ich poziom życia wzrósł, ale z założenia ulica jest taka sama. Ludzie tu mieszkają, a obok nas przejeżdża pociąg, który już powinien być tutaj za 10 minut. Mamy polskiego grosika na szczęście, którego teraz rozpłaszczę, żeby tego szczęścia było po prostu więcej pojemnościowo. Tak mówi wietnamski przesąd, że trzeba położyć polski pieniądz na szton na tory. Mniej więcej 95% tego kubeczka to cukier, aż mnie wykrzywia. Oj. Generalnie właściciel knajpy powiedział, że jeżeli chcemy mieć dobre ujęcie, to możemy wejść na dach. Zaraz wam pokażę, bo schody są... Nie. Tylko powiedział, że sufit jest malutki. Patrzcie, po takich schodach wchodzimy na górę. Uwaga na głowę. Yeah. The best view. Best spot. Wiedzieliśmy się z pewnych źródeł, że pociąg będzie za 4 minuty. Jechał stamtąd i pojedzie tam. W oczekiwaniu na przyjazd pociągu poświęćmy proszę chwilę dla partnera naszej wyprawy, firmy Gold Saver. Gold Saver, będący częścią zaufanego dostawcy złota Golden Mark, działającego w Polsce od ponad 15 lat, to sklep internetowy, w którym bezpiecznie i na własnych warunkach można kupić sztabkę złota o wadze 1 uncji, że tak powiem, po kawałku. Ale jak to działa? Po zarejestrowaniu w sklepie goldsaver.pl kupujesz złoto na własnych warunkach, kiedy chcesz, jak chcesz, już od 50 zł. Po każdej transakcji otrzymujesz fakturę, a w momencie, kiedy zgromadzisz złoto potrzebne na 1-uncjową sztabkę złota, możesz ją odebrać w salonie Golden Mark, paczkomacie czy kurierem. Ewentualnie możesz też sprzedać złoto w każdym momencie, niezależnie od posiadanej ilości. Gold Saver to prosty sposób na zakup złota po kawałku, bez konieczności wydawania od razu dużej kwoty. Firma Gold Saver przygotowała specjalny kod rabatowy, gdzie przy rejestracji nowy użytkownik otrzyma 100 zł rabatu na pierwszą sztabkę złota. Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w opisie tego filmu. No, więc pociąg przejechał, wszyscy się cieszą, a my idziemy pokazać wam tą stronę, która nie jest już tak wesoła. Wrota do innego świata, można powiedzieć. W ogóle ten most jest taki bardzo majestatyczny i urokliwy, ponieważ jest przerdzewiały, stary, jest nad rzeką, która się nazywa Rzeką Czerwoną. Więc no, możecie kraj komunistyczny, główna rzeka, która jest Rzeką Czerwoną, no i Hanoi, które było tak naprawdę stolicą tego północnego Wietnamu podczas tych wszystkich wojen. A my to się idzie stroną. teraz chyba tam musimy pójść i w prawo, wiesz? Powiem wam, jak idę po tym, widzę te płyty i pod spodem dziurę, to nie jest chyba najbezpieczniejszy most, po jakim chodziłem. W ogóle czemu idziemy po tym moście?
co wydaje mi się strasznie głupim pomysłem, ale okej. Chodzi o to, że są po prostu takie slumsy zrobione na dziko, ludzi, którzy mieszkają w takich, nie wiem, domkach zrobionych ze wszystkiego oraz w domkach, które są które są na wodzie po prostu. Mam nadzieję, że to znajdziemy. Są też jakieś tam takie, wiecie, dzikie jakieś tematy w stylu dzikie boiska do siatkówki. No zobaczymy, jak ci ludzie tam żyją. Najgorsze jest tylko to, że zaczęło znowu lać. Zobacz, że po prawej stronie już można zobaczyć, że przy brzegu po prostu są mieszkania ludzi biedniejszych. Nie mówię, że to są Tak. właśnie slumsy jeszcze, ale z pewnością są tutaj ludzie, którzy są biedni. Zobacz, za to w krajach takich jak nasz, przy wodzie, mieszkają ci najbogatsi, tych, których stać na to, żeby sobie wyjrzeć przez balkon i zobaczyć właśnie chociażby rzekę, jezioro czy cokolwiek innego. Więc trochę się tutaj tym różni to wszystko. Zgadzam się, o, zobacz, jak sobie patyki podają linkom. Tak, to też takie, no, śmieci, wiesz, taki syf, co nie? Oczywiście niektóre te na przykład drzewa połamane i śmieci są naniesione przez wodę, ale tam, jak widzicie, jest taki prowizoryczny szałas. Tam są jeszcze jakieś płytki ułożone, to nie jakieś były kiedyś stare, nie wiem, stare zabudowania, coś jakby nazwał to jakby Rodosy, coś takiego. A tu zobaczcie znowuż, tylko może podejdźmy do tego punktu widokowego. Zobaczcie, tutaj z góry pani sobie, tutaj z góry widać, jak pani zrobiła sobie ogródek po prostu. Ale to nie jest jeszcze rzeka, bo rzeka jest tam dalej. Ale takie łódki, co prawda jest tylko jedna, ale to też jest element takich slumsów, o ile Oni na znajdziemy. tym mieszkają. Tak, i to są miejsca, w których są dziesiątki takich budyneczków, tylko miasto z tym walczy. Tylko to jest wygodnie powiedziane, że walczy z tym, nie dając nic w zamian tak naprawdę. Więc to takie nomadzi wietnamscy przenoszący się z miejsca na miejsce. Można powiedzieć, że takie luźne podejście do bezpieczeństwa na zasadzie idziesz to idziesz, a jeżeli coś się stanie, to na własną odpowiedzialność. Generalnie nikt nie robi problemu z tym, że ktoś idzie przez ten most. No ale ciężko powiedzieć, że on jest jakiś turbo wytrzymały, więc tak jak wcześniej chłopaki powiedzieli, do pierwszego wypadku. A pewnie i tak by się skończyło położeniem nowej płyty i po prostu z racji, że jest przejście na skróty, to wszyscy z niego korzystają. Zobaczcie na to. No masakra to, nie? Jeszcze ten cały most się telepie. Wolałbym iść naprawdę po tym asfalcie niż po tych płytach, ale stosuję taką technikę, że nie patrzę do dołu i też jak gadam do kamery, to się mniej dygam, bo w tym monitorku jest wszystko takie mniejsze i bezpieczniejsze, mam wrażenie. Konrad poleciał z pomocą ratować wietnamski skuter z opresji. Gdzieś się zahaczył chyba. Oni się tu pozabijają, człowieku. No, Sami się wykończą. panie, ciężkie to było. Tam patrz, z dzieckiem zjeżdża, patrz. I to jeszcze ma dziecko przykryte tym. No, a chce potem zjechać? No ona chce potem zjechać. I będziesz jeszcze w trójkę. O człowieku, ale kaskaderka. Patrz. I na miękko. Jak się przypatrzymy jej kolorowi, to taki on jest średnio czerwony. O kurczę. Bardziej powiedziałbym że jest Kolorowy. Jak się przypatrzysz brzegom, Kolorowy. to jest bardziej brudna, a nie czerwona. brudna rzeka, nie czerwona, no. Zobacz, że to wszystko jest poniszczone. Weź to słoniaczem przybliż. A ten most się telepie cały. Ja pierdzielę. No są tam jakieś tak... Wydaje mi się. No bo ja z filmu Pelikana kojarzę tamtą stronę. Tamte domki. I te domki tam, co nie? A ja kojarzę tamte. Ale poczekaj, zobaczymy. I tu widać te dwa bloki, Tak, widzisz? aha. I te dwa bloki duże, to jest to. Czyli idziemy w złym kierunku. Tak, ogólnie to jest urywek filmu Bezdomnego Pelikana. Wszystkich was serdecznie zapraszamy na jego kanał, bo robi naprawdę kozackie miejsca. A my dlatego tylko tu przyjechaliśmy. kopiujemy. A my trochę go kopiujemy. Idziemy. Czekaj, wezmę coś od ciebie. Nie, wezmę. No, bo mi nie No ale chce bo się... ci jeszcze chcę dać kamerę, żebyś kręcił, ja ci może wezmę chociaż drona z ciebie. Więc wracamy do naszej kładki śmierci. Po środku jest bardziej... Czekaj, puśćmy gościa. Raz się żyje. Dosłownie kładki śmierci, to dla mnie dziwnie. Uważaj, bo ona jest śliska bardzo na środku. No bo jeszcze zobacz, że tu jest specjalnie środkiem dosypane, żeby mogli tędy jeździć tymi motorkami, to nie? Ja widziałem tam daleko, jak ty się zglebiłeś prawie, Kądziu. Rzeczywiście jest tu ślisko. I wchodzimy w las bambusowy, bananowy, w sumie to nie wiem w jaki. Ty, ale wiesz co znalazłem? Zobacz. Ty, tu jakaś knajpa jest. Knajpa, ale tu są groby. Gdzie? No tu. Zamknął. To są nagrobki, tak mi się wydaje przynajmniej. No tak to wygląda. No. Tak pod mostem. Dziwnie. Tu jakaś knajpka jest, zrobiona taki szałas.
To jest ten most, którym szliśmy, jak już się wiele ciszej się zrobiło. Kupimy sobie od pani, bo naprawdę nie wzięliśmy wody. 10 000. A ile ty masz? 10 000? 3 thành cho 3 chai. To jest 10 zł, no. Przecież tam ze 4 zera odcinek. Nie, to jest mniej nawet. Albo mniej nawet. 100 tysięcy to jest 100 zł. A, bo ja źle zera policzyłem. Dobra. Raz, dwa, trzy. 3 chai. Raz, dwa, trzy. Thank you. Ok. Thank you. Musimy znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku, a w ogóle będzie chciał z nami porozmawiać, więc fabularnie na razie sobie Kaś, chodzimy, szukamy ludzi. zerwiesz mi banana? A masz gdzie go usmażyć? Widziałem tego banana. Zerwij mi banana. Dobrze, znajdźmy Posadzę Wietnamczyka. go w Polsce. Dobrze, znajdźmy Wietnamczyka, który chciałby z nami porozmawiać. Tu musicie wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. To nie jest tak, że to miejsce, dokąd my idziemy, znaczy też nie jesteśmy tego pewni, tak w 100%. Ale że to jest na przykład taka niebezpieczna dzielnica, jak byliśmy, nie wiem, na Detroit czy coś tam, co nie? To jest... Kensington. Czy tam Kensington, dokładnie. Tu bym raczej powiedział, że to jest kwestia biedy, o, tak bym to nazwał, i bardzo dużego problemu takiego mieszkaniowego. Zobaczcie, kozy. I to są banany, bananowy gaj. Koźlo-bananowy gaj. Co one robią? To samo co nasz kierowca w samochodzie. A to są te, jakie wystraszysz, to one się przewracają? Nie wiem. Wiem, że mają rogi, więc jak siebie wystraszysz, to mogą cię nimi działać. Kci, 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 kci. Fajnie, co? Te małe są fajne. No to że też. Dobra, ale to nie National Geographic. To psika mnie. Mordo. Albo się ustawia do drapania. No, chyba tak. Nie, powiedziała nie. Pani się śmiała, czy nie? No dobra, słuchajcie. Hanoi, jedno z największych miast w Wietnamie. Tam wieżowce, biurowce, a tutaj no dosłownie powiedziałbym dżungla, co nie? Wszystko pozarastane. Tutaj ktoś ma chatę, tam na dole mieszkają, wiesz? Ale zobacz, że mają pozamykane, co nie? Patrzcie pod nogi, żeby was jakieś nie porwały węże. Bo to całe miasteczko wydaje mi się, że jest tam w prawo, co nie? No to jest wszystko tam, te. tak miał taki... Ej, tu mają inną flagę w ogóle niż w całym Wietnamie. Może to jakaś lokalna, jakaś z regionu, z którego są. To jest stary, teraz mam takie ujęcie, jak ty idziesz, jakbyśmy szli dosłownie przez dżunglę, co nie? Pana skuterze jedzie, więc trzeba przepuścić. No już. Moim zdaniem na przykład te wszystkie siatki, co są tutaj, to są dlatego, że tam są zwierzęta z drugiej strony, co nie? A uważaj, żeby nas teraz nie rozjechał. Tak. Wszyscy uśmiechnięci. Co to jest? Trzeba to przetłumaczyć, bo tu jest chyba coś o wodzie, a ja widziałem, jak się ludzie kąpali, wiesz? No właśnie coś jakby toksyczne. Nguyen Hien. Hiem. Przetłumaczę w ogóle. Gujen to wszyscy mają na nazwisko tak tutaj. O, piesek biegnie. Piesio. Na tych pieśków się tutaj troszkę obawiam, że jak mi dziabnie w łydkę, to będę musiał je wiedzieć. O, niebezpieczeństwo. Każdego roku ludzie, którzy nie wiedzą, co robią, nie potrafią pływać, więc nie bądźcie głupi. W każdej sytuacji noś spływak, bardzo głęboka woda, machaj mocno. A jeżeli byś padł do wody, to walcz o życie, ale generalnie nie bije się do wody, możesz utonąć, nie? Ja myślałem, że tu jest coś ze skażeniem, Nie, to po prostu sobie a tak... to jest, że taki czarny punkt. O, tak bym to nazwał. To jest w ogóle jakiś konkurencja. Cześć kolego. Może tam są ludzie... Klub sportowy, weterani z Red River. Weteranów Red Ani River. z Czerwonej Rzeki. No tak, Red River, no czerwona rzeka, co nie? Tylko ciekawe, czy to się nazywa. Dawaj wbijamy tam, tylko co, będziemy kręcić ludzi w majtkach? No w majtkach nie, no ale... A tam jakieś siłownie mają? No tam na niej był ten przecież pelikan na tej siłowni. No dobra, chodź zobaczymy. Ciekawe, czy weteranów się tak nazwali, czy takich prawdziwych. Jak się pożegnał głośno. A, tu jest siłownia w ogóle, co nie? Hello sir. A, okej. A on chce donację, wiesz? Że ten. Posypnie było to nas A polubił. do you speak English? Yes, I understand. A myślisz, że on jest za stary na wojnę w Wietnamie, czy... Myślę, że mógł być dzieciakiem, ją strzelili, on akurat był w takim wieku. A that was Vietnam War? Vietnam War? Tu zobaczcie, to jest to. Kurki sobie chodzą. Takich właśnie chatkach, jak tam na dole mieszkają ludzie. Sadzą jakieś, widzicie, krzaczki. Tam jest ten most u góry, którym szliśmy.
to właśnie te domki, o których mówiliśmy. Tak, to są te domki, które wcześniej żeśmy kręcili i ludzie na nich żyją, co nie? Ja dlatego tak stanąłem na przypał, że wiadomo o co chodzi, ale No chodź, idziemy dalej. no. Generalnie tych domów było wiele więcej, tak rozkminiam. Zastanawiam się, czy oni nas mają w ciulu, czy... To chyba po prostu tak ambiwalentnie, tylko jestem ciekaw, czy uda się z kimś zagadać. Czekaj, to Konrad poszedł na siłownię, czekaj. Ścigacie się? Phải làm thì nó mới có kinh nghiệm. Competition? Ale dzień dobry, A, to jeszcze jest to. I can try. Yeah. Ile to jest? Idziemy. ciężkie to było? Đấy, thì phải thằng này nó phải. Nói chung là nó to thế. Đấy. Ok. Ồ. How many kilograms? Ok. You know how many kilograms? Không, 3-2 bạn là 80. No to jeszcze No, podniosę. 80, wyciśniesz 80? Chyba tak, no. phải W swoim życiu Na siłowni 120, na ale slamsach? 80. Cái này 80. A. Ơi, ok. Ui. À. Ý. Ui. À. Đỉnh đấy. Konrad robi formę w Wietnamie, no nie wierzę w to po prostu, co nie? Najbliższa siłownia. Nie wierzę w to. Very good, very good. Dawaj, pokaż. Phải đây chưa? Lặng đấy. Widzą, ok? Ok, ok. Ok. A, strongman. Đây. Nie, Łukasz to. A, ten to pompuje. Ten to może tak do jutra. Ok, ok. Wow. Dawaj, mor! Ale na budowie robisz. Czemu to nie działa? O, człowiek! Ôi. Không lên được. Only this. Này, không lên được đâu nhá. Ja się nie nadaję. Nie no serio, ja w ogóle mam tak słabą klatę i buły. No jak Zawsze tak było, co Jak nie? schudłeś, to pewnie dlatego, nie? Nie będę się usprawiedliwiał, co nie? Ty już się umówiliśmy na jutro na trening. Taka spina, to ze strzelanki. W takich miejscach żyje się biednie, Ale wesoło, co ale nie? wesoło. Tak z naszego punktu widzenia biednie, ale ludzie są właśnie blisko siebie, natury. Cieszą się z tego, co mają, nie? No, to co dzisiaj zrobiłem przez miesiąc będę czuł. Spoko. A ze mnie wszyscy będą się śmiali. Ty będziesz legendą tej siłowni przez parę miesięcy. Przyszedł, wiesz, w innym, że nie wiem jak to nazwać, w innym RGB i nie dał rady. Okej, to są slamsy, ale zupełnie inaczej niż człowiek sobie w głowie ma definicję słowa slams, to Oni nie? są biedni, ale jak widzicie są naprawdę spoko ludźmi. Oni po prostu sobie przyszli na siłownię, popływają, pojadą tu gdzieś do domku, ale czemu oni są w slumsach i żyją tutaj? Bo taki jest system w Wietnamie, a mianowicie jeśli przejeżdżasz z wioski do miasta i nie zarejestrujesz się tutaj, a nie jest to proste, to nie masz żadnych świadczeń zdrowotnych, nie możesz pójść do szkoły, nie możesz legalnie pójść do pracy. Więc co oni muszą zrobić? Zarejestrować swoje mieszkanie. Ale ich nie stać na to mieszkanie, więc żyją tutaj, przez co nie mogą nic zrobić. Ewentualnie mogą coś wynająć, ale jak mają wynająć, jak ich nie stać? Takie zamknięte koło, nie? A wiesz czemu jeszcze tak jest? Komuna idealnie rozwiązuje problemy, które sama stwarza, bo teoretycznie w Wietnamie jest bezrobocie od 2 do 5%, ale jeżeli ktoś nie jest zarejestrowany, to nie figuruje w statystykach bezrobocia i bezdomności. Czyli jest sobie tutaj na rzece, system nie będzie próbował mu pomóc, no bo po co, skoro oficjalnie wszystko jest super. A ludzie żyją, radzą sobie jak mogą, więc dostosowują się do każdych warunków i Tak jest. szara strefa. A propos dostosowywania się do różnych warunków, to zobaczcie, patrząc na te drzwi mi się zawsze przypomina coś takiego jak definicja słowa dom, to nie? Że dom to jest tam, gdzie mieszkasz, gdzie czujesz się bezpieczny. I mimo to, że ludzie mieszkają pośrodku buszu i bananów, tak? To założył bramę. Ma jakiś tutaj rzeczywiście Baraczek. zrobiony, uklepany dom pieska, Jest motorek. zasłonięty. Zobaczcie, że tam to się dalej ciągnie. My tak naprawdę to jesteśmy w wiosce. I tu widać kontrast. Tam budynki wysokie, a tutaj dookoła po prostu pola. Kolejne wejście do domu, też zasłonięte. Czy my idziemy przez cmentarz? Nie wiem. Tak to wygląda. No. Zresztą może palą zwłoki. Może nie aż tak, ale może to jest jakaś Nie te. tablice nagrobne czy coś. No, wydaje mi się, że 18, 19. To w ogóle rok.
No rok, wiem. Tylko, że Jakieś dziecko. zastanawiam, że czy to właśnie było dziecko, które żyło rok na przykład, czy to jest w ogóle upamiętniające, ale jeśli to jest cmentarz, no to smutne naprawdę. I słuchajcie, jeszcze jedna kwestia, którą warto poruszyć. Staramy się znaleźć kogoś, kto mówi po angielsku, no ale jesteśmy w slumsach Hanoi, można powiedzieć takiej dzielnicy biedy, bo nie chcę używać słowa slumsy, bo jakoś mi się to źle kojarzy. A tu ci ludzie są naprawdę spoko. No, nikt z nami nie porozmawia, bo nikt nawet nie mówi 2 słów po angielsku, więc no, chcielibyśmy z nim pogadać, jak tu się żyje, co tu się robi. Dlatego też często wspominamy, że wiele osób nam wypomina, że bierzemy nawet przewodników, bo się boimy. No nie, gdybyśmy mieli teraz przewodnika tutaj, kto by usiadł sobie tam, my byśmy usiedli z nimi i ci ludzie by nam opowiadali, co tutaj się dzieje. A w taki sposób, że nie mamy tego przewodnika, no nie jesteśmy w stanie pokonać bariery właśnie tej językowej, bo możemy mówić sobie do nich po angielsku czy po polsku, bo to ma ten sam efekt, oni do nas mogą mówić po wietnamsku i tyle. Jeszcze tak sobie pomyślałem, patrząc na te ujęcia, co Kuba nagrywa. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Zobaczcie, jaka to jest dysproporcja. O właśnie. Mega City, tak? A z przodu ludzie mieszkający... Bieda City. Dokładnie. I to jest właśnie jeszcze, tak sobie pomyślałem, jak zobaczyłem te ujęcia, jak właśnie idealny system komunistyczny, zamiast starać się wyciągnąć tych ludzi z biedy, to żeby nie psuć sobie tej wizji i statystyk, to oni walczą z tym, starają się je niszczyć i tak dalej i przerzucają ludzi z miejsca na miejsce. No ludzie sobie poradzą, odbudują te domki, ale to... No trochę hipokryzja ludzi zarządzających tym wszystkim. No hipokryzji w komunie jest bardzo dużo. Choć mimo wszystko ta komuna jest, już bym bardziej powiedział, taka trochę kapitalistyczna. Dzięki temu, tak samo jak i ta chińska. Więc dzięki temu, mimo to, że tutaj jest nadal, wiecie, no... dyktator, nierówności, że niby wszyscy są równi, ale są równi i równiejsi, to również są otworzeni na zachód, są tutaj zachodnie firmy, mają dolary, eksportują dużo, jak wiecie, importują również, więc można powiedzieć, że poza ustrojem, no to jest jeszcze tutaj taka hybryda, o tak bym to nazwał, nie? I w sumie ty wcześniej mądrze powiedziałeś, że dalej jest tu bieda, ale przestali umierać z głodu, no ale dalej, no kurde, no widzicie ujęcie z drona, jakie jest porównanie. Choć tak naprawdę jak się zastanowimy, czym jest szczęście, to pieniądze nie dają szczęścia. Jeśli ci ludzie są szczęśliwsi, to mogą być szczęśliwsi niż my, żyjący w normalnej Polsce, gdzie gonimy za pieniądzem, biegamy od lewa do prawa i nie cieszymy z tego życia. Pytanie Więc... jest, co ci daje szczęście. Otóż to. Ty im dużo szczęścia dzisiaj dałeś. Jak mi ta sztanga spadła. No dobrze panowie, to tak podsumowując te, że tak powiem, slumsy wietnamskie w Hanoi. Cieszę się, że to zobaczyłem. Naprawdę nie czuję się tu niebezpiecznie. Jedynie czego żałuję, to jest to, że jest między nami na tyle duża bariera językowa, Dokładnie. że nie jesteśmy w żaden sposób się z nimi dogadać. I w sumie jedyne co, to może współczuć, może nie tyle co współczuć, ale doceniać to, co mamy, bo to w sumie... To jest bardzo dobre słowo. Doceniać, bo dużo osób w Polsce narzeka na to, jaka jest Polska, co nie? Dokładnie. A potem jak trochę tak zobaczysz więcej, że tak powiem, to ci się te oczy otwierają, co nie? Ja nie mówię, że ci ludzie są źli i nieszczęśliwi. Po prostu Mają mniej niż my. pytanie, czym posiadanie mniej, to znaczy gorzej. No, mogą być szczęśliwsi, tak jak już wcześniej wspominałem. I No, właśnie z tym tematem i z taką zagwozdką zostawimy was na koniec tego odcinka. Dziękujemy, no i co? Do zobaczenia na następnej wyprawie. Cześć.